Wiosna, 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 ach to ty. Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Buzzgram, a to jest WOS, czyli wiosenny odcinek specjalny. W każdym odcinku specjalnym, który będę wrzucał na kanał w dzień kalendarzowego rozpoczęcia pory roku, zobaczycie taki miszmasz. Opowiem Wam o jakiejś grze, a dodatkowo będą zajęcia praktyczno-techniczne związane mniej lub bardziej z daną produkcją. Jak wiadomo, pierwszą porą roku jest wiosna, czyli magiczny czas, kiedy słoneczko jest coraz wyżej, ptaki wracają z ciepłych krajów, a rośliny zaczynają odżywać, wypuszczać nowe pędy i pokrywać zielenią coraz to większe połacie ziemi. Budynki pokrywają się bluszczową narzutą, tu i ówdzie wyrasta drzewo pośrodku centrum handlowego, a niegdyś pełne samochodów betonowe parkingi zaczynają niszczeć, a ze szczelin dzielnie wyzierają kępy traw. Tęsknię za Łodzią. Żartowałem, nigdy nie byłem w Łodzi. Taki krajobraz najbardziej kojarzy nam się z apokaliptycznymi wizjami z gier i filmów, kiedy to człowiek został zepchnięty na margines, zredukowany do nędznej garstki osobników, a natura wzięła we władanie nasze niegdyś zadbane, hałaśliwe i sięgające niebios metropolie. Muszę szczerze przyznać, że zawsze mnie pociągały takie widoczki, na przykład podczas oglądania Jestem Legendą, Land of the Dead, The Walking Dead, albo też w trakcie grania w The Last of Us, Days Gone, czy trafiając na takie miejsca podczas przemierzania świata w Horizon Zero Dawn. Ale czy wiecie, że na PC-ty, Xboxy i Switcha jest gra, która pozwala nam zostać, że tak powiem, ogrodnikiem świata postapokaliptycznego? Jest to pixelartowa gra, nazywa się Cloud Gardens i wygląda tak. W Cloud Gardens na każdym dioramowym etapie dostajemy do dyspozycji jakiś gatunek rośliny lub roślin oraz elementy ekspozycji, że tak powiem, a naszym zadaniem jest zapełnienie licznika rozwoju flory w 100%. Sadzimy więc roślinkę, a następnie w jej okolicy rozmieszczamy beczki, palety, wraki samochodów, butelki i inne szpargały tak, by nasza roślina rozwinęła się na tyle, by poziom osiągnął wymagany wynik lub by wypuściła ona owoce, które możemy zebrać i posadzić w innych miejscach, powtarzając proces aż do skutku. Nie goni nas czas, nie przychodzi kataklizm czy przemarsz hordy, nic. Jest to po prostu relaksujące tworzenie krajobrazu po odejściu człowieka. I właśnie tym dzisiaj się zajmiemy. Zrobię dla Was ogród w butelce, luźno inspirowany grą Cloud Gardens. Zapraszam więc na vlogowe wstawki z wyprawy po roślinki, a zaraz potem zabieramy się za roślinne terrarium. Dzień dobry, jak widzicie zapowiada się bardzo piękny, zachmurzony dzień. Będzie z jakieś może 7 stopni czy coś takiego, ale to nic. Wsiadamy na rower i jedziemy po roślinki, ale zanim to jeszcze muszę podpompować koła.
Dojechaliśmy, popatrzymy, czy są jakieś małe roślinki. Na pewno są duże, to wiadomo, jak to w centrach ogrodniczych, ale zobaczymy, czy będą jakieś małe do terrarium. Na razie wyszedłem z centrum ogrodnictwa Fonthill. Było kilka bardzo interesujących roślinek, ale nie było miniaturowych paproci i takiej paprotki szparagowej, powiedzmy, tak to się nazywa chyba, asparagus fern. A szukam tego właśnie, bardzo bym chciał, żeby to się znalazło w tym terrarium. Pojadę do jeszcze jednego miejsca, jeżeli tam nie będzie, trudno, wrócę tutaj i wezmę te roślinki, które przypadły mi do gustu. Do zobaczenia za chwilę. Trochę mi się rozpadało, ale dotarłem do tego drugiego miejsca i wiecie co? Ono wygląda o tak. To jest to drugie miejsce. Dobra, to ja wracam po tamte roślinki. I roślinki kupione. Albo w domu wam pokażę, nie będę się zatrzymywał. Dobra, jedziemy. A tam daleko, moi drodzy, nie wiem, czy to będzie widać. Spróbuję zrobić wam zbliżenie, jak rękawiczki załapią. O, tam. Tam była kiedyś fabryka czekolady. Fabryka czekolady przerobiono teraz na oczywiście kompleks mieszkalny. Tam jest przychodnia, jakaś restauracja, sklepu chyba o dziwo nie ma. Ale tak, była kiedyś fabryka czekolady. Jakiej czekolady zapytacie? Cadbury. Jak zwykle, trochę przesadziłem z zakupami. Nigdy nie wiem w zasadzie, ile będę czego potrzebował, więc biorę trochę na zapas. Ale mamy tutaj 7 roślinek, plus jeszcze jedna poszła do drugiego pokoju w domu. Będzie sobie stała. I ja wam przedstawię krótko, co tutaj mamy za gatunki. I proszę bardzo, mamy tutaj tak, 2 sztuki monstery. Co jest bardzo fajne, bo w grze ona też się pojawia. W Cloud Gardens trafimy na ten gatunek, możemy go sadzić. Dalej mamy bluszcz. Bluszcz też oczywiście się pojawia w grze. Kolejny nazywa się starzec. Z jakiegoś powodu. Ma takie bardzo ciekawe, zobaczcie, wypukłe listki. I z tej strony mamy niedośpian. Taka dziwna nazwa. Kolejny Fitonia. Fitonia jest jednym z najbardziej popularnych. Ja już Fitonię wcześniej stosowałem w jednym ze słoików, które robiłem. I tutaj ostatni taki maluch. Peperomia. To jest peperomia. I o. Tak się prezentuje, proszę bardzo, nasz zestaw do ogródka w słoiku. Czy wszystkie zastosuję? Nie mam bladego pojęcia. Na pewno wejdą przynajmniej 3 gatunki. Przynajmniej 3. To jest, tak, 3. Przynajmniej 3. A dalej zobaczymy. Dobra, jedziemy. Jedną z najważniejszych rzeczy, jakich potrzebujemy do zrobienia terrarium, jest pojemnik. W tym przypadku jakiś słoik, wiadomo. I ja tutaj mam taką bestię. Proszę bardzo. To jest taki słój od innego terrarium jakiegoś. Ja je wyczyściłem. Tutaj były zwiędnięte rośliny, nieważne. Mamy taką bestię i w niej będziemy robić. Pierwsze co robimy, to myjemy dokładnie ten słoik w środku i na zewnątrz, używając płynu do mycia naczyń. Ale musimy pamiętać o tym, żeby go dokładnie wypłukać w środku. Tak dokładnie, żeby już nie było czuć tego płynu do mycia naczyń. Oczywiście korek ściągamy i myjemy.
On sobie tutaj stoi teraz grzecznie na suszarce i będzie sechł. W Cloud Gardens mamy dostępnych 6 różnych środowisk, w których toczy się gra. Jest tam m.in. konserwatorium, budynki, jakieś kontenery. Są także elementy trakcji kolejowej, tory, przejazdy, tego typu rzeczy. Jest również dostępny tryb twórczy, gdzie robimy całą planszę od podstaw i w sumie z tego czerpiemy inspirację na dzisiaj. To, co dzisiaj robimy, to jest po prostu coś jakby creative mode na żywo. Słoik już jest gotowy. Przygotujmy więc tak zwane fałszywe dno, czyli na dół słoika wrzucimy sobie takie drobne kamienie, dzięki którym woda nie będzie stała w pojemniku. Żeby to zrobić, najpierw musimy je dokładnie umyć. Generalnie pozbyć się jakiejś materii organicznej albo martwej materii organicznej, która może się znajdować między tymi kamieniami. Nie ma ich tutaj wystarczająco dużo, ale jak widzicie, trochę tutaj jakichś paprochów wpływa. Dorzucimy sobie trochę mniejszych kamieni w takim razie z innego źródła. Będzie takie dwukolorowe. Mamy nasze kamienie. Weźmiemy sobie teraz sitko, moje specjalne sitko do kamyków. Będzie. Zanim zaczniemy jednak wsypywać fałszywe dno do naszego słoika, przytniemy jeszcze sobie taką siatkę na owady, która będzie oddzielała fałszywe dno od całej reszty. Ja tutaj mam taką drobniutką siatkę. Gdzieś w tym miejscu, gdzie tu już jest poucinane. Jak widzicie, było robione wcześniej. Proszę bardzo, mamy taki wynalazek, tutaj trochę nierówny, ale to nic. I on później wejdzie tu do słoika. Tutaj będzie jeszcze fałszywe dno najpierw, siatka i cała reszta. Wsypujemy fałszywe dno. Przy tym słoiku to będzie, no nie wiem, na oko gdzieś powiedzmy tyle. I wyrównujemy. Wkładamy naszą przyciętą siatkę, tak żeby tutaj lekko się nawet zawijała po rogach. I teraz tutaj mamy węgiel aktywny, jak do akwariów, i wsypujemy warstwę węgla aktywnego. Jest mniej więcej równo. Tu niestety trochę poprzelatywało, gdyż no jest to bardzo drobny węgiel. Liczyłem jednak, że przyślą mi, bo zamówiłem online, liczyłem na to, że przyślą mi jednak trochę grubszy, no ale robimy z tym, co mamy. Kolejnym elementem jest ziemia, czyli gleba, z której przygotowaniem przeniosę się na chwilę na zewnątrz. Na potrzeby tego terrarium my sobie wymieszamy taką glebę ogródkową. Dodamy również korę. Dodamy korę pokruszoną tak dosyć drobno, na takie drobniejsze kawałki, dzięki czemu filtracja będzie przebiegała sprawniej, filtracja wody. Dorzucimy sobie teraz ziemi takiej kupnej.
i to wszystko ładnie ze sobą wymieszamy. I dodajemy naszą glebę do słoika. Musi być jej odpowiednio dużo, żeby roślinki miały się jak zakorzenić, ale tu sobie ustalimy, w których momentach ma być jej więcej, w których mniej, żeby nadać temu terenowi jakiś kształt. Ok, glebę dodaliśmy. Ja sobie ustalam mniej więcej, że ta część o tutaj, ta dalsza o tu w tym miejscu gdzieś, to będzie tył naszego terrarium. No i teraz zaczyna się zabawa. Jak już wspomniałem, podczas robienia tego terrarium będziemy się inspirować jedną ze scenerii dostępnych w grze Cloud Gardens, czyli scenerią z elementami kolejowymi, powiedzmy. W związku z czym mamy tutaj takie elementy i będziemy się starali je ładnie wkomponować w ten las. Zobaczmy, co mamy. I mamy tutaj tak, różnej wielkości tory, różnej długości w zasadzie, bo wielkość jest ta sama. Taki długi, średni, dwa krótsze, rozjazd. Tutaj mamy takie ograniczniki, jakby koniec toru oraz szalony wagonik. Szalony wagonik i wagonik będzie sobie stał na tych torach. Oczywiście te wszystkie elementy nie zmieszczą się, są zbyt długie, trzeba je będzie trochę przyciąć. Tu coś pokombinujemy, ale zobaczmy, jak to wyjdzie. Zaczniemy od tego, na pewno wejdzie jeden mały taki tor, a na nim wagonik, no teraz nierówno. Żeby nam się jednak nie ruszał, przykleimy go, poczekamy aż wyschnie i wtedy będziemy kombinować, jak to wszystko ułożyć. To sobie tu wystaje, ale to nic. Może nie będzie tego widać tak bardzo, więc przykleimy sobie teraz tutaj wagonik, żeby to wyglądało w ten sposób. Mam nadzieję, że po przyklejeniu tego wagonika będę mógł jeszcze przyczepić tą część do rozjazdu, ale to zobaczymy za chwilę. O. I to by miało wyglądać w ten sposób. Trzeba było czymś podważyć. Zaraz zobaczymy, czy to w ogóle będzie miało rację bytu. Niby się trzyma. Niby się trzyma. Proszę bardzo, tu jest na tym. Tu jest z tym ogranicznikiem. Ale mi się łapy trzęsą. Dobra, spróbujemy go zamontować. No to był nie lada wyczyn, muszę przyznać. Co chwilę mi się rozklejał, odczepiał ten wagonik, ale na szczęście się trzyma. Wymyśliłem jednak, że może jednak odwrócić go do góry nogami, bo tak to mi się tor przykleił w ogóle do tej maty całej. Ale wszystko się trzyma. Teraz przymierzymy sobie tory, żeby zobaczyć mniej więcej, w którym miejscu trzeba by było zrobić jakieś poprawki. Ok, zdaję sobie sprawę z tego, że tutaj jest sporo refleksów świetlnych i tego typu rzeczy, ale niestety nie mam innego sprzętu, żeby to nagrywać. Jest dosyć jasno, więc tak to będzie wyglądać. I przymierzając, to by było tak, mniej więcej tutaj. Tu jest jeden tor.
Tu by poszedł drugi tor. A tutaj wejdzie nasz wagonik. Ok, chyba już wiem, jakie elementy chciałbym dodać do tego słoika. Wybrałem dekoracyjne jakieś kamienie, jakieś kawałki drewna. Zaczniemy od tego, później włożymy część roślinek. Może nawet wszystkie, które będę chciał. Zobaczymy jeszcze. A później położymy tory. Mamy takie gniazdko. Musiałem niestety wyjąć dekorację, więc wkładamy je jeszcze raz. Teraz spróbujmy gdzieś w tym miejscu. Spróbujemy monsterę. No ale dobra. Jest monstera, jest bluszczyk. Chciałbym jeszcze, żeby to weszło jako element dekoracyjny, ale musimy jeszcze zmieścić tory. Weźmiemy sobie w takim razie mniejszy patyk i damy chyba jeszcze tego bad boya gdzieś tak z przodu bardziej. Gdzieś powiedzmy tutaj. Ok. Całość wygląda mniej więcej tak. Jest późne popołudnie, generalnie. Jesteśmy dopiero gdzieś. No nie jesteśmy na półmetku, ale no nie oszukujmy się, zajęło to o wiele dłużej niż się spodziewałem, że mi to zajmie. Większość słoików, które zrobiłem wcześniej, nie zajmowały mi aż tyle czasu. Po raz kolejny odpadł mi wagonik od torów, więc musiałem go ponownie przykleić. Mam nadzieję, że tym razem nie odpadnie, bo jak odpadnie, to chyba to wyrzucę wszystko do śmieci. Tu jest nasza konstrukcja, już pomontowana, bo inaczej się nie dało. Zobaczmy. Wagon się trzyma. Jest ok. Nie wiem, jaki wam kąt tutaj kamery ustawić. Generalnie wygląda to tak. Nie wygląda to najgorzej. Tu jeszcze przyjdzie kilka bajerów. Ustawię wam taki kąt chyba. I spróbujemy to zamontować tak, żeby już nic nie odpadło. Dobra, jestem w środku. Teraz tak. Tutaj cyk. Tu poszło dość sprawnie. Przepraszam, panie listek. No i to by było na tyle.
Siedzi wagonek. Teraz jeszcze podsypiemy tutaj ziemią, żeby to równo stało. Wygląda w porządku. Tutaj na koniec tego tora trochę go przysypiemy tak ziemią. Jest wagonek. Są tory. Takie coś będzie nam musiało wystarczyć, gdyż już nie mam trochę siły na to. Dodamy jeszcze kilka takich pomniejszych elementów. Podlejemy i to będzie na tyle. Przynajmniej na teraz. Chyba jednak zastosujemy sobie takie drewienko zamiast tego długiego. Jako że w słoiku znajdą się również elementy drewniane, dobrym pomysłem jest dodanie skoczogonów, czyli springtailsów. To są takie malutkie, bialutkie robaczki, które żywią się pleśnią i one pozwolą nam utrzymać równowagę biologiczną, żeby nic nam tam nie gniło. Tutaj mamy taką kolonię dziódków. A, widzicie tutaj tego bad boya? Sobie śmiga. To jest właśnie skoczogon. On jest w takim malutkim pudełeczku, jest kolonia. Dorzucimy sobie kilka tutaj do słoika. O, już tu sobie w środku, widzicie? Tutaj sobie śmiga. Jeden z drugim już jest kilka egzemplarzy. Powinno wystarczyć, w razie czego to po prostu dorzucę w późniejszym czasie jeszcze kilka dodatkowych. Na razie wystarczą. Wstawimy drewienko i ostatnie elementy dekoracyjne. Wygląda, jakby się zwaliło na tory. Ostatnim żywym elementem prawie każdego takiego zamkniętego lasu w słoiku jest mech. Musicie jednak pamiętać, że w Polsce większość gatunków mchów jest pod ochroną i nie można ich zbierać. W związku z tym najlepiej by było, gdybyście w mech zaopatrzyli się w jakimś sklepie ogrodniczym. Proszę bardzo, to jest moja taka mini kolonia mchów. Tutaj mamy do dyspozycji różne różniste. Nie będę Wam wymieniał nazw, gdyż w większości nie znam. Tutaj się trochę wdarła pleśń, powiedzmy, ale tutaj też są skoczogony, które pilnują, żeby się tej pleśni z czasem pozbywać. One się tym żywią. Tutaj również im nawrzucałem swego czasu trochę takie ziarenka ryżu. One to lubią. Tym się żywią. Z tej kolonii weźmiemy sobie kilka różnych gatunków. Ten mały mech, taki niziutki, on pójdzie naprzód. Tego większego damy trochę z tyłu. Może tego większego też damy trochę z tyłu, a taki średniaczek, no to pójdzie mniej więcej gdzieś na środek. To zaraz sobie rozkminimy co i gdzie. Jednak przed dodaniem mchu do naszego lasu w słoiku należy go wymoczyć w wodzie. Tutaj mam wodę przygotowaną. Zaraz będziemy sobie wymaczać i ogarniać co i jak. Zacznijmy dodawać go do naszego słoika.
No i okej, to by było chyba tyle, jeżeli chodzi o mech. Zresztą sami widzieliście, wygląda to o wiele lepiej niż się spodziewałem. Dorzucimy sobie tylko jeszcze ostatnie fragmenty martwej natury, czyli jakieś kamienie, tego typu rzeczy. Tylko ozdobniki. Spryskamy wszystko, żeby podlać i zamkniemy. I będzie. Kamyki dodaliśmy tutaj. Oraz kilka, no dwa tutaj koło kłody. Ale nie wiem, czy je zatrzymamy w tamtym miejscu. Póki co wystarczy. Tak samo jak w grze Cloud Gardens, przechodząc kolejne poziomy, możemy odblokować kolejne elementy dekoracyjne, których możemy używać w trybie kreatywnym. Tak samo zrobimy tutaj. Ja na razie zostawię tak jak jest. Według mnie ta plansza osiągnęła 100%. Podlejemy ją jeszcze tylko i odstawimy i to będzie na razie tyle. Mówię, w późniejszym czasie może dodam jeszcze jakieś elementy. Jeżeli tak będzie, to na pewno zamieszczę je, albo zrobię z tego shorta, albo w zakładce społeczności dam na przykład jakieś zdjęcia. Na pewno w zakładce społeczności pojawią się zdjęcia z tego słoika. No i podlewamy. Podlewamy w ten sposób, że bierzemy sobie butelkę sprayową. I pryskamy obficie ile wlezie. Znaczy może nie ile wlezie, no bez przesady, ale... Bo tak naprawdę to mógłbym ją zalać też. Tyle wystarczy. Przetrzemy sobie teraz ścianki. I cyk. I to jest nasze, proszę ja was, terrarium w butelce. Wielkie propsy dla tych, którzy dotrwali do końca tego wiosennego odcinka specjalnego. Kilka rzeczy mi tu nie wypaliło, na przykład zbyt drobny węgiel, który przecisnął się przez siatkę, ale to nic, filtruje, a to najważniejsze. Design słoika uległ modyfikacji w trakcie robienia, jak to w życiu, nie wszystko idzie zgodnie z planem. Mimo tego jednak jestem bardzo zadowolony z ostatecznego wyniku. Nie wykorzystałem też wszystkich elementów i wszystkich roślin, ale w Cloud Gardens zdarza się, że nie trzeba używać wszystkiego, by zaliczyć poziom. I to by było na tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało, a jeżeli tak, to nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i napiszcie w komentarzach, co sądzicie o tego typu odcinkach. A ja się już z Wami żegnam. Do następnego razu. Trzymajcie się. Cześć, cześć. Pierwsze co robimy, to myjemy dokładnie ten słoik w środku i na zewnątrz. O Jezu, no nie mogę Tak dokładnie, żeby nie było już czuć tego płynu do...
Tak dokładnie, żeby nie było już czuć tego płynu do nycia macień. Tak dokładnie, żeby już nie było czuć tego płynu do nycia. Jezu! A z tych rzeczy, które są dostępne w grze. I o. Słoik już jest gotowy. Słoik już jest. Już jest! Słoik już jest gotowy. Słoik już jest. No nie! Udało mi się to dostać za jakieś drobne pieniądze, ale jest wyśmienity. Wyśmienity słoik! Póki co jeździ. Na razie to mi się przykleiła rękawiczka do tego. Materiałów z legalnych źródeł.